Teraz przechodzimy do zakładki Scan. To tutaj ustawiamy parametry, które odpowiadają za to, jak moduł odczytuje sygnały z triggera i jak odróżnia prawdziwe uderzenia od drgań, zakłóceń czy przypadkowych stuknięć. Mówiąc prościej, w tej zakładce uczymy moduł rozpoznawać, co jest prawdziwym uderzeniem, a co należy zignorować. Dzięki temu gra staje się pewniejsza, a niechciane dźwięki znikają. Trigger U2. Uniwersalny wewnętrzny trigger dwustrefowy. 2 niezależne piezo. Jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floortomów. Trigger U2. Sprawdź na mysoundzone.com. Pierwsza opcja to Scan Time, czyli czas skanowania. Moduł mierzy sygnał z triggera i w krótkim oknie czasowym decyduje, jaka była siła uderzenia. Jeśli ustawimy czas za krótki, mogą pojawić się błędne odczyty, np. zamiast jednego mocnego uderzenia usłyszymy 2 lżejsze. Jeśli ustawimy go za długi, reakcja triggera może być odczuwalnie wolniejsza. W praktyce wartość średnia sprawdzi się w większości przypadków, a zmiany robimy tylko wtedy, gdy zauważymy problemy z podwójnymi dźwiękami albo zbyt wolną reakcją. Kolejna opcja to Rhetoric Cancel, czyli eliminacja podwójnych uderzeń. Czasem trigger po jednym uderzeniu wysyła 2 sygnały, jakbyśmy uderzyli 2 razy. Rhetoric Cancel ustawia próg, który mówi modułowi: to jeszcze ten sam dźwięk, nie odtwarzaj go drugi raz. Jeśli ustawimy tę wartość zbyt nisko, pojawią się niechciane podwójne dźwięki. Jeśli ustawimy ją zbyt wysoko, bardzo szybkie przejścia mogą być ucinane i nie wszystkie uderzenia zostaną zagrane. Dlatego to ustawienie trzeba dopasować tak, by grało się płynnie, bez podwójek, ale też bez gubienia nut. Następna funkcja to Mask Time, czyli czas maskowania. Działa podobnie do Rhetoric Cancel, ale w praktyce ustala krótkie okno ciszy po każdym uderzeniu, w którym moduł ignoruje kolejne sygnały z tego samego triggera. Dzięki temu unikamy efektu drgań, na przykład gdy membrana bębna jeszcze rezonuje. Jeśli Mask Time ustawimy zbyt krótko, możemy znowu usłyszeć podwójne dźwięki. Jeśli będzie za długi, bardzo szybkie zagrywki mogą nie wybrzmieć w całości. Ostatnia opcja w tej zakładce to X-Talk Cancel, czyli eliminacja przesłuchów. Chodzi o sytuację, w której uderzenie w jeden trigger powoduje, że sąsiedni trigger też się aktywuje, na przykład uderzasz w tom, a niechcący odzywa się werbel. X-Talk Cancel pozwala odfiltrować takie niepożądane sygnały. Jeśli ustawimy tę wartość zbyt nisko, przesłuchy będą dalej słyszalne. Jeśli ustawimy zbyt wysoko, trigger może nie zauważyć prawidłowego, cichego uderzenia. Tutaj najlepiej jest zacząć od wartości średniej i stopniowo dopasowywać, aż problem z przesłuchami zniknie. Trigger U2. Uniwersalny wewnętrzny trigger dwustrefowy. 2 niezależne piezo. Jedno zbiera sygnał z siateczki, drugie z obręczy. Specjalne gumowe zawieszenie poprawia separację i daje czystszy sygnał. Wybierz model High do werbla lub Mid do tomów i floortomów. Trigger U2. Sprawdź na mysoundzone.com. Podsumowując, w zakładce Scan ustawiamy parametry, które pomagają modułowi prawidłowo rozpoznawać uderzenia. Scan Time decyduje, jak dokładnie odczytywana jest siła uderzenia. Rhetoric Cancel i Mask Time eliminują podwójne dźwięki, a X-Talk Cancel usuwa niechciane przesłuchy między triggerami. To ustawienia, które pozwalają uzyskać czysty i naturalny efekt gry bez zakłóceń i fałszywych uderzeń.